Siemanko, dzisiaj zajmiemy się prostowaniem skóry. Będzie to prostowanie na gorąco. Jeśli chcecie zobaczyć, jakie będą efekty, to zapraszam do oglądania. Na dzisiaj przygotowałem dwie skóry, które będę prostował na gorąco. Ta jedna jest w takim stanie. Tylko lekkie zagniecenia, a druga jest w dużo gorszym. Mocno zmiętolona, ponaciągana. No i teraz możemy takie skóry kupić jako ścinki, odpady, ale także zdarzają się już jako nowe skóry, które kupujemy w hurtowniach czy w garbarniach. W zależności jak to przechowuje, często one są po prostu tak poskładane. I na tej jednej skórze leży kilkanaście lub kilkadziesiąt skór. Ona jest mocno zgnieciona i później my w tych miejscach, jak ją rozwijamy, mamy właśnie zagniecenia albo zmarszczki, które niezbyt nadają się do roboty, żeby wykonać jakiś gotowy wyrób. No i teraz do prostowania będę używał żelazka. Podkładam jakąś tkaninę pod spód. Biorę żelazko, to które używam jest już dość mocno styrane. No i jak to zwykle bywa, nigdy nie jest tak kolorowo, ponieważ nie ma takiego jednego sposobu, który by nam gwarantował, że zawsze to wyprostujemy i zawsze będzie dobry efekt. Są różne filmy też na YouTubie, czasami ktoś tylko prostuje jedną skórę, pokaże, że wszystko wyszło ekstra, ale jeśli my to powtarzamy później na własnych skórach, no to bywa, że nie jest już tak kolorowo. No i teraz wezmę taki kawałek i będę to prostował. Ogólnie najlepiej by było używać żelazka od strony mizdry. Na pewno nie nagrzewamy tego tylko samym żelazkiem rozgrzanym. Musi być jeszcze z parą, tak żeby ta para właśnie nam troszkę zmiękczyła tą skórę i żebyśmy jej zbyt mocno nie wysuszyli pod wpływem temperatury. Rozgrzewam żelazko i staramy się to robić jak najkrócej, jak najszybciej, tak żeby jak najmniej nagrzać tą skórę, ponieważ ona może też różnie zareagować na wilgoć oraz temperaturę z żelazka. Warto to jeszcze spróbować przed prasowaniem. Tak to wygląda po prasowaniu. Drugą połowę wyprasuję od strony lica. Od strony lica wygląda to dużo gorzej. Mizdra jednak lepiej wchłania tą temperaturę i wilgoć, dzięki czemu ta skóra szybciej staje się plastyczna i łatwiej prostuje. Ten kawałek jest dość fajny już, ale tak jak wspomniałem, nigdy nie jest kolorowo. I teraz przeprasuję tą skórę. Tutaj mamy duże zagniecenia. Tu jeszcze dodatkowo ta skóra poprzez właśnie takie duże zmarszczenia miejscowo się porozciągała. No i w wyniku prasowania może się ona także dość mocno zdeformować. Więc efekt może być całkowicie nieprzewidywalny. Jak widać jest spora różnica, ponieważ mizdra w tej skórze dość mocno przyjmuje tą parę wodną i jak widać sporo nasiąkła, a w wyniku tego też dość mocno się zdeformowała miejscami i tu jest dodatkowo jeszcze bardzo twarda.
Więc jak widać, można w wyniku takiego prostowania dodatkowo zniszczyć skórę. Więc mam nadzieję, że tym bardziej jest to dla Was wyjątkowy kanał, który tworzę, ponieważ jakbym chciał nagrać filmik tylko typowo, żeby coś nagrać, no to pokazałbym Wam ten efekt, a później jeśli ktoś by powtórzył to, no to nie do końca by mu wyszło. A jak widać, nie jest tak jednoznacznie, że po prostu weźmiemy żelazko, przeprasujemy skórę i ona będzie już prosta jak blacha. Tutaj jak widać jest troszkę lepiej, ale też nie idealnie. Jeśli będziemy to dłużej nagrzewać, tym bardziej właśnie ta skóra będzie narażona na jakieś uszkodzenia poważniejsze. No i może być tak, że końcowo nie będzie się nadawała, żeby cokolwiek z niej zrobić. Tak jak jest właśnie tu. Ten kawałek jest bardzo twardy, bardzo sztywny. W ogóle ta cała skóra na tej części, gdzie była prasowana mizdra, jest dużo bardziej sztywna niż ta druga. Nie każda skóra to dobrze znosi. Jedna będzie bez problemu się prostować i uzyskamy bardzo fajny efekt, a przy drugiej skórze nawet dojdzie do tego, że zniszczymy ją przy samym prostowaniu. Na dzisiaj to by było już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was interesujący. Mile widziana łapka, komentarz dla zasięgu. Trzymajcie się, cześć!